Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Dzisiaj Wam opowiem o rodzajach maszyn używanych w tapicerstwie. Ja się nazywam Aleksander Kądziela i trafiłeś na kanał Tapicer w akcji. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to koniecznie w tej chwili subskrybuj kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, również zapraszam do poprzednich odcinków, na pewno Wam się spodobają. A więc tak jak wspomniałem przed momentem, moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam trochę przybliżyć tematykę maszyn, które są używane w pracowniach tapicerskich. Oczywiście temat jest bardzo duży, jest wiele różnych rodzajów maszyn używanych w większych, mniejszych pracowniach czy firmach. Natomiast ja bym chciał się tutaj skupić na tak zwanych stępnówkach, czyli maszynach, które nam łączą. No i jedna dodatkowa, ale to żeby się przekonać, co to za maszyna, to musicie poczekać na koniec odcinka i tam zobaczycie, o czym mówię. I moi drodzy, podstawowe informacje. Generalnie mamy pojedynczy transport, podwójny transport i potrójny. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać wszystkie transporty, do czego służą, dlaczego warto mieć wszystkie trzy, albo przynajmniej dwa. No to tutaj będę próbował Wam jakby troszeczkę rozjaśnić, co sobie kupić. Jasne, jestem świadom tego, że na początku, jeżeli startujecie ze swoją pracownią, czy macie ograniczoną powierzchnię swojej pracowni, no nie możecie sobie kupić wszystkich maszyn, tak? To też jest koszt. Natomiast tutaj najważniejsza rzecz, nad którą przed zakupem maszyny, którą musicie wziąć pod uwagę, to tak naprawdę co chcecie robić, tak? Co będziecie, jakie tkaniny będziecie zszywali, czy skóry naturalne, jeżeli tak, to koniecznie będziecie na pewno potrzebowali maszynę z potrójnym transportem, która na pewno Wam ułatwi te zszywanie. Natomiast wróćmy do samego początku. Pojedynczy transport, co to w ogóle jest? To jest w szczególności dla osób, które jakby nigdy nie miały z tym tematem do czynienia. Moi drodzy, tutaj w tej maszynie to jest taka, można powiedzieć, półprzemysłowa maszyna, którą ja na szkoleniach wykorzystuję, zabierałem na różnego typu warsztaty. Ona jest przenośna, to co mi się na przykład bardzo w niej podobało, czyli mogę ją zabrać ze sobą. I to jest maszyna z pojedynczym transportem, czyli o czym mówimy? Mówimy tutaj o tych ząbkach, które są w blacie roboczym. Tutaj są akurat trzy ząbki, które nam przesuwają tkaninę do przodu, tak? Górna stopka, czyli ta stopa, która jest tutaj opuszczana, ona się ślizga po tkaninie, tak? Czyli tutaj mamy tkaninę, górna stopka się przesuwa, mamy różne rodzaje stopek. Jeżeli Was tematyka interesuje, to koniecznie piszcie w komentarzach. Może i nagram odcinek na tym, jeżeli Was oczywiście będzie ten temat interesował. I moi drodzy, do czego zmierzam? Ten rodzaj maszyny nadaje się z całą pewnością do delikatnych tkanin, tak? Jakichś welwetów, jakichś dzianin i tego typu tkanin. Na pewno problem będzie ze skórami, ponieważ skóry są po pierwsze dużo bardziej grube i tutaj dochodzi do przesunięcia tych dwóch warstw, jeżeli mamy pojedynczy transport. Znaczy istnieje taka możliwość. To jest też w dużej mierze nam zależy od osoby, która zszywa te tkaniny. Tutaj nie będę się za bardzo skupiał jakby na samym napięciu nitek. Jeżeli Was to interesuje, to oczywiście kiedyś nagram jakiś materiał na ten temat. Taka informacja dla osób, które są spostrzegawcze. Tutaj nie ma dolnej nitki, czyli nie ma nitki w bębenku, a to z tego powodu, ponieważ ta maszyna posiada automatyczne nożyczki, które obcinają po zakończonej pracy nitkę dolną i generalnie ją tutaj nie ma. Jeżeli ja zacznę szyć, to ona po prostu zacznie mi łączyć dwie tkaniny. W zwykłych maszynach zawsze ta nitka musi być na górze. Jakby zasada działania jest taka sama jak w domowych.
maszynach. Cóż tutaj jeszcze mam? Tutaj za moment Wam kamera pokaże taką ciekawostkę. Tutaj oczywiście mamy długość skoku, którą sobie ustawiamy. Tutaj mamy przycisk do ryglowania. Ten przycisk to jest pozycjonowanie igły, bardzo pożyteczne. Jeżeli macie, to koniecznie pozycjonowanie igły, kupujcie takie maszyny, to jest bardzo fajna rzecz, czyli wytłumaczę już od razu, pozycjonowanie igły to jest to, że igła zostaje, jeżeli się zatrzymujemy w czasie szycia, igła zostaje w blacie roboczym wbitym, a tak dokładnie wbita w tkaninę. Wtedy możemy podnieść stopkę, pracować i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze nożyczki automatyczne, poza tym nożyczki są jeszcze w stopie dolnej. No i tutaj mamy takie ułatwienie, w szczególności dla osób, które pierwszy raz szyją, uczą się. Tutaj mamy żółwika, czyli bardzo powolne szycie, tutaj mamy zajączka, czyli bardzo szybkie. Natomiast tak jak ja zawsze tłumaczę, zawsze zajączek może biegać pomalutku, czyli tak naprawdę my możemy szyć bardzo pomału, to jest bardziej takie traktowane jako ogranicznik prędkości. My naciskając, wywierając wpływ na pedał jakby tego gazu, można powiedzieć, my też możemy na zajączku bardzo powoli szyć. A więc moi drodzy, to tak w takim dużym skrócie. A więc tak, mamy tutaj pojedynczy transport, tak jak wszystkim pewnie wiadome jest, żeby zacząć zszywać dwie tkaniny, musimy podnieść stopę do góry. Ja mam tutaj jakiegoś welweta, takiego trochę grubszego, więc ja sobie tutaj to podłożę. Zawsze zaczynamy zszywać tkaniny w taki sposób, że początek tkaniny jest tak ułożony, że igła uderza od razu w tkaninę, którą będzie łączyła. Pamiętajcie o tym, że zawsze ryglujemy tkaniny na początku i na samym końcu poprzez ten przycisk, który przed momentem pokazałem. Dobra. Więc co robimy? Opuszczamy stopę. Ona się będzie, proszę zwrócić uwagę, będzie się ślizgała. A dolne ząbki będą nam przesuwały. Więc zaczynamy szyć. Rygluję. No i tak w ten sposób po prostu ona pracuje. Warto wiedzieć, jeżeli ktoś pierwszy raz szyje, warto pomagać maszynie, to co zawsze powtarzam. Warto by było złapać tutaj prawą lub lewą ręką, w zależności jak Wam jest wygodnie, tutaj za tą tkaninę i delikatnie, naprawdę delikatnie podciągać, żeby równomiernie tkanina nam się zszywała. No i pamiętajcie o tym, że na samym końcu również ryglujemy. No i w moim przypadku wykorzystałem automatyczne nożyczki, a jeżeli nie macie, to po prostu wyciągacie, obcinacie nitkę. No i cóż, moi drodzy, tutaj mamy zszytą tkaninę, żeby nie było, została ona tutaj połączona. Także generalnie, moi drodzy, to jest pojedynczy transport, ząbki spod spodu przesuwają tkaninę do przodu, górna stopka się ślizga. Tu jeszcze dla ciekawostki mogę powiedzieć, że tutaj jest te pokrętło służy do docisku stopy do tkaniny. Czym jest bardziej delikatna tkanina, tutaj odkręcamy, wtedy ta stopa mniej dociska. Jest trochę więcej informacji na temat tej maszyny. Myślę, że w dzisiejszym odcinku tyle na temat tego pojedynczego transportu. A więc moi drodzy, mamy drugi typ maszyny, czyli z podwójnym transportem. Właśnie to ta maszyna. Moi drodzy, i teraz tutaj jakby podwójny transport możemy rozdzielić na stopkę kroczącą i na igłę kroczącą. Czyli moi drodzy, akurat mam typ maszyny, która ma kroczącą stopkę, czyli ta stopka zewnętrzna, która tutaj ma dwie końcówki, ona kroczy. Tutaj kamera pewnie ładnie zauważy, że tutaj są ząbki, które pomagają w przesuwaniu się tkaniny. Oczywiście podniosę tutaj tą stopę. Tutaj mamy ząbki, transport dolny, który jest w każdej maszynie. Tutaj są trzy ząbki, które przesuwają do przodu i dodatkowo krocząca stopa. Jedynym takim mankamentem, jeżeli chodzi o tą stopkę, która posiada te ząbki,
to jest to, że przy skórach z licem otwartym, jeżeli stępnujemy, to mogą zostać ślady po ząbkach, więc tutaj musicie sobie zwrócić uwagę na to, ewentualnie kupić gładką stopę, żeby ona Wam tutaj nie niszczyła tej struktury górnej. I teraz, moi drodzy, to jest jeden podtyp. Drugi typ maszyny to jest, kiedy ta stopka się ślizga, czyli ona się przesuwa, nie jest krocząca, natomiast krocząca jest igła, tak? Czyli ona idzie nam do przodu. Co ona daje? Generalnie jeżeli chodzi o ten typ maszyn, nadaje się ona do tkanin delikatniejszych, do cieńszych, ponieważ igła, która się wbija w tą tkaninę, cały czas ją przenosi, czyli nie ma możliwości przesunięcia się względem siebie dwóch tkanin. Bardzo fajny rodzaj, natomiast równie ten fajnie będzie nam działał. To, co jest w tej maszynie, a później zobaczycie przy potrójnym transporcie, czego nie ma, to co mi się bardzo podoba przy tej akurat, to jest to, że tutaj ta przestrzeń jest dużo większa niż standardowo. To jeszcze nie jest jamnik, który jest jeszcze dłuższy, natomiast tutaj jest to przedłużone względem takich zwykłych, tradycyjnych maszyn w granicach 19 cm, nie pamiętam dokładnie. Kolejna rzecz to maszyna z podwójnym transportem, tak jak wspomniałem, pełen automat. I cóż tutaj mamy w tym pełnym automacie? Naprawdę jest to bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. Wiadomo, przy dużych produkcjach moim zdaniem niezbędna, natomiast nawet w małych pracowniach można fajne rzeczy tutaj sobie wykorzystywać z tej maszyny. Ja Wam tylko pokażę w sumie kilka. Pierwsza rzecz tutaj, zobaczcie, jest automatyczne ryglowanie. Czyli ja tutaj w tej chwili wyłączyłem ryglowanie. Teraz go włączam i tutaj mamy ilość powrotów, mogę sobie tutaj poustawiać, akurat mam dwa do przodu, 2 do tyłu, to jest na początku szycia ryglowania i tutaj te dwie ostatnie to znowu mamy automatyczne ryglowanie końcowe, 2 do przodu, 2 do tyłu. Tutaj możemy sobie to oczywiście dowolnie regulować tyle, ile potrzebujemy i tak dalej. Natomiast kolejna rzecz, tutaj są automatyczne nożyczki, które możemy tutaj wykorzystać do automatycznego odcinania. Moi drodzy, kolejna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o ryglowanie, możemy równie dobrze tutaj naciskać sobie, jeżeli wyłączyć zwykłą maszynę, taką najprostszą, bez komputera, po prostu sobie ustawić i tutaj mamy ryglowanie nad tym przyciskiem, ale również mamy tutaj taki przycisk przy samej igle, gdzie on też będzie nam tutaj ryglował, głównie wykorzystywany kiedy wszywamy jakieś odciągi i potrzebujemy na szybciutko coś zaryglować. Jeszcze jedna rzecz, tutaj podnosimy tą stopkę do góry, natomiast ona nie podnosi się tak wysoko. Zobaczcie, tutaj nie mamy w ogóle przyrządu jakby do podnoszenia tej stopy, tak jak będzie w następnej maszynie. Ale zobaczcie, naciskam delikatnie pedał piętą, bardzo wysoko się podnosi stopa, no ona z automatu opuszcza się po pewnym czasie, jeszcze raz Wam pokażę. Natomiast w przypadku, kiedy mocniej nacisnę w czasie szycia, bo w tej chwili nie szyję, to tutaj automatycznie maszyna ma informację, że ma zaryglować i odciąć nitkę, jeżeli oczywiście jest taka opcja. I tak to, moi drodzy, wygląda. Ok, no to teraz czas pokazać, jak ona tutaj nam działa. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy, prędkość szycia. Tutaj bardzo fajnie jest to rozwiązane, bo tutaj w ogóle nam się tu wyświetla. Najpowolniejsze szycie jest 100 uderzeń na minutę, czyli to mamy tutaj, to jest prędkość 100 uderzeń, czyli tak zwany żółwik w poprzedniej maszynie. Ok, to było minimalna prędkość. I największa prędkość, jaką tutaj możemy sobie ustawić, to jest, już Wam mówię, 2200 uderzeń na minutę. Moim zdaniem to jest zbyt dużo, ale zerkniemy. No i tutaj automatycznie
Aha, nożyczki są wyłączone, dlatego mi nie odcięło. Myślę, że moi drodzy 2200 jest zbyt dużą szybkością 1600, 1500, 1400. Myślę, że to jest w zupełności dla osób doświadczonych. Zobaczmy jeszcze 1500, tak? 1500, reglowanie. O i tutaj coś, dolna nitka chyba nie szywa, zaraz ją tutaj ustawimy. Czyli mniej więcej to jest ta prędkość. No, taką prędkością wydaje mi się, że dla osób doświadczonych bardzo fajnie to działa. Tutaj sobie podcinamy. Ok, a więc moi drodzy, już wiadomo, dlaczego mi tu tam przed momentem ściągnęło tkaninę, kończyła się nitka dolna, wymieniłem na nową szpulkę, no i mogę Wam zaprezentować, jak to działa, więc podnosimy stopkę do góry, oczywiście tak jak było w poprzednim przypadku, opuszczamy tutaj na samym początku. Z automatu, że mam tutaj ustawione automatyczne reglowanie, więc ona mi tutaj z automatu zaregluje 2 do przodu, 2 do tyłu. No i tutaj mam ustawione, zszywamy sobie dwie tkaniny. No i jak będę kończył, nacisnę pedał pod spodem piętą dość mocno, więc ona zaregluje i odetnie nam nitkę. Zobaczę, nie, mam wyłączoną, więc teraz mam nożyczki włączone. Ok. A więc mamy, moi drodzy, zszytą tkaninę, pełen automat. Moi drodzy, jeszcze raz pokażę tutaj, jak to wygląda. Krocząca, podwójny transport, krocząca stopka w tym wypadku i 3 stopki pod spodem. Myślę, że bardzo fajna opcja. Również można na tej maszynie zszywać sobie skórę. Nie jest ona tak dokładna i perfekcyjna, może nie w dosłownym znaczeniu, jak za moment pokażę Wam z potrójnym transportem, natomiast też całkiem fajnie sobie poradzi. Tak jak w poprzednim przypadku, różne stopki do wykorzystania i tak jak powiedziałem poprzednio, jeżeli Was to interesuje, mogę nakręcić Wam na ten temat film. No cóż, to moi drodzy, jeżeli o te... Oczywiście tutaj jest dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o automatykę i też jeżeli Was to będzie interesować, to oczywiście mogę jakiś tam kolejny odcinek na ten temat nagrać. Z takich podstawowych rzeczy, którą ta maszyna jeszcze ma, co chciałem wspomnieć, a dla mnie jest to bardzo istotne akurat w czasie zszywania, to pozycjonowanie igły, czyli igła wbita w materiał, który zszywamy. No dobra, czyli to mamy podwójny transport. Ok, a więc moi drodzy, przechodzimy już do trzeciej maszyny, tą, która jest najczęściej wykorzystywana w dużych firmach przede wszystkim, no i oczywiście u mnie w pracowni, czyli maszynę z potrójnym transportem. Tutaj w porównaniu z poprzednią, którą widzieliście przed momentem, jest troszeczkę niestety krótsze ramię, takie standardowe. No, przydałoby się trochę dłuższe, natomiast no, jest jakie jest, też można fajnie na niej pracować. No cóż, potrójny transport. Moi drodzy, tak jak w dwóch poprzednich mamy dolny transport, natomiast tutaj akurat jest pojedyncze ząbki, które nam przesuwają tkaninę do przodu, a natomiast górna stopa, a dokładnie dwie, tak jak w poprzedniej maszynie również są dwie, natomiast z tą różnicą, że ta zewnętrzna stopa i wewnętrzna, one są kroczące, czyli one są naprzemiennie idące i to pozwala zabezpieczyć tkaninę przed przesuwaniem się, którego generalnie my tutaj nie chcemy. Oczywiście jeżeli osoba będąca przy maszynie źle będzie przytrzymywała zbyt mocno albo będzie wręcz popychała tkaninę, również no niestety będzie to źle zszyte. No ale jest to ułatwienie. Na pewno ten typ maszyn, czyli z potrójnym transportem, to maszyna, która z całą pewnością nadaje się doskonale do wszystkich ekoskór, do skór naturalnych głównie. Naprawdę polecam, jeżeli chodzi o potrójny transport, jeżeli chcecie robić renowację czy produkować meble ze skórzane, to na pewno musicie sobie zakupić. Również przy tej maszynie, jak w dwóch poprzednich, mamy różnego typu stopki, które nam ułatwiają zszywanie, ale to nie w dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem już.
No cóż, pokażę jak ona tutaj jest krocząca. Mam nadzieję, że kamera ładnie to tutaj pokaże. Jeszcze jedna rzecz tutaj, moi drodzy, ta stopka jest tutaj całkowicie gładka. To jest oczywiście uzależnione od rodzaju tej maszyny, natomiast nie ma tutaj ząbków, więc one tutaj mi tej skóry nie będą w jakimś tam stopniu niszczyć. To co było możliwe w poprzedniej jakby maszynie, tak? Ok, a więc co robimy tutaj? Aha, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że bo tutaj ten układ jest ten sam, długość skoku, ryglowanie itd., itd. Tak jak podobnie w poprzedniej maszynie, tutaj te czarne to taka informacja, to jest pozycjonowanie igły, które zostało dorzucone już po zakupieniu, bo ona oryginalnie nie miała. Warto naprawdę kupić, polecam, moi drodzy. Kolejna rzecz, tutaj mamy możliwość regulacji prędkości szycia. I to jest bardzo istotne. W tamtej poprzedniej maszynie był komputer i dużo więcej funkcji. Tutaj jakby on troszeczkę jest to ograniczone, natomiast dla osób, które zaczynają szyć albo zszywają bardziej skomplikowane jakieś łuki, wąskie łuki, warto po prostu zmniejszyć tą prędkość szycia, żeby jakość tego szycia była dokładniejsza. No i tutaj inaczej niż w poprzednich maszynach, czyli w tym pojedynczym transporcie i z tym podwójnym, który widzieliście przed momentem, mamy tutaj stopę podnoszoną poprzez przesunięcie kolanem, tak? Czyli tutaj nam ładnie się podnosi cała stopa. To co ciekawe, oczywiście tutaj jestem w stanie podnieść tą stopę. Zobaczcie, na jaką wysokość. Ona tutaj jest no plus minus gdzieś 1,5 cm. Natomiast to jest maksymalna, jeżeli podnoszę ręką. A jeżeli podnoszę kolanem, zobaczcie, te 3-4 mm wyżej czasami robi dużą różnicę. Ok, jeszcze z takich ciekawostek, to takich może wrzucę taki ziarenko. Tutaj mamy różne regulacje docisku i wysokość kroczenia stopy jest bardzo istotna, ale to w innym odcinku. Ok, pokazuję po prostu, jak ona tutaj zszywa. Tak jak w poprzednich maszynach zawsze zaczynamy od ryglowania, czyli od początku tkaniny. No i tutaj zszywamy sobie skórę. Mam nadzieję, że jest widoczne, jak tutaj ta stopa pracuje. No, mam nadzieję, że kamera pokaże. I również tak jak w poprzednich maszynach, warto jest jednak troszeczkę pomóc tej maszynie w szywaniu, czyli delikatnie odciągamy. Tutaj widać wyraźnie, że ta stopa jest krocząca i przesunięcie jest dużo mniejsze, prawdopodobieństwo przesunięcia jest dużo mniejsze. Oczywiście ona potrafi szyć dużo szybciej. Na końcu, jak we wszystkich maszynach, regulujemy. Tutaj nie ma automatycznych nożyczek tak jak w poprzednich, więc trzeba w bok przesunąć. Bierzemy tkanina, oczywiście jest szyta, zaryglowana tak jak potrzeba. Moi drodzy, to jest maszyna z potrójnym transportem, wykorzystywana przy tkaninach ciężkich, przy skórach naturalnych. Więc moi drodzy, czwarta maszyna, a konkretnie overlock. Co prawda nie jest to maszyna, która zszywa nam tkaninę, chociaż można by było, można powiedzieć, że też da radę zszywać dwie tkaniny z sobą, ale generalnie możemy powiedzieć, że overlock służy do obrzucania tkanin, żeby się nam tutaj nie szczępiły, żeby tutaj te końcówki nam się nie rozciągały, do wszywania o watę, na przykład do skóry, i wtedy po prostu możemy te elementy zszywać. Dużo ładniej to wygląda. To samo możemy oczywiście zrobić z tkaniną. Bardzo często w tej chwili wykorzystywane w dużych fabrykach. Wszystkie te stępnowania dużo ładniej wyglądają, więcej wybaczają, ładniej to się prezentuje na meblu. Moi drodzy, z takich ważnych informacji, to jest akurat overlock już takie naprawdę przemysłowy, generalnie można powiedzieć do ciężkiego szycia. Jest on 5-nitkowy, można nim zszywać skóry, czyli naprawdę już takie porządna maszyna do pracy. I tutaj mam do Was takie pytanie, piszcie w komentarzach, bo tutaj jest pewna nietypowa sytuacja, może tak nazwę. Nie będę zdradzał, co to jest. Liczę na osoby spostrzegawcze,
I w komentarzach liczę, że będzie dużo odpowiednich i prawidłowych odpowiedzi, a ja czekam na wasze komentarze. Jestem ciekaw, czy zwrócicie na to uwagę. Ok, wracam do mojego overlocka, moi drodzy. Co tutaj mamy takiego troszeczkę nietypowe, jeżeli chodzi o podnoszenie, tak? Nie mamy tutaj, zobaczcie, stopy, która nam podnosi tą stopę górną, pod którą podkładamy tkaninę. Do tego służy stopa tutaj po prawej stronie, która nam widać ewidentnie się podnosi. Natomiast lewa nam służy do włączania maszyny, która nam pracuje. No i wygląda mniej więcej to w ten sposób, zaraz zaprezentuję. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy, tutaj pokażę. Jest taka specjalna osłonka, która nam zabezpiecza. Tutaj noże są, jest górny nóż i dolny. Dolne może dość słabo widać, ale do czego one służą? One służą do odcinania, wyrównywania tkaniny. Czyli mam podniesioną stopę, opuszczam, naciskam pedał gazu i maszyna mi tutaj, zobaczcie, ładnie i obrzuca za jednym razem i odcina ten niepotrzebny naddach. Ok, i mamy tutaj tkaninę obrzuconą. Warto sobie to zawsze oczywiście, moi drodzy, opuścić dla bezpieczeństwa. Tutaj jest, tak jak powiedziałem, tkanina obrzucona. Przy takich tkaninach możemy właśnie w ten sposób działać. Tutaj jest nożyk z boku, już patrzę, ja go tak szczerze powiedziawszy nie wykorzystuję. Gdzie tutaj jest ten nożyk? Jest, tak patrzę, bo z niego nie korzystam, a to może jeszcze go pokażę, jak można. Tak, czyli tutaj jest ten, ja nie lubię go, bo tutaj, właśnie, można w ten sposób sobie odcinać, ale lepszym sposobem jest dłuższe spętlenie i po prostu podłożenie sobie pod ten nóż. Warto by było, moi drodzy, tę końcówkę przed szyciem tkaniny wziąć sobie, poodcinać, bo one czasami nam się podwijają i po prostu będą nam gdzieś tam wystawały. No i tutaj jeszcze tą jedną końcówkę sobie obszywamy. I jeszcze jedna rzecz, na którą może osoby, które szyją, zwrócą uwagę, a tego nie powiedziałem, mam nadzieję, że to jest logiczne. Przy tej maszynie, zobaczcie, nie muszę mieć tkaniny pod spodem, a może ona pracować. Ona robi mi tutaj, skręca, jakby obrzuca mi to cały czas. W zwykłej stępnówce, które widzieliście poprzednio, niestety nie można tego robić, ponieważ dolny bębenek, a dokładnie nitka się poskręca, no i będzie problem. Tutaj możemy to działać. Ok, mamy jedną tkaninę obrzuconą, jeszcze Wam tutaj pokażę na skórze, czyli będę wszywał o watę. W moim wypadku akurat jest bodajże 100 albo 150, no nie powiem Wam na 100%, wydaje mi się, że to jest 100, setka. Ale równie dobrze można sobie 300 tutaj obrzucać. No i szyjmy. Druga strona. Ok, a więc moi drodzy, mamy to tutaj obrzucone, a spróbujmy jeszcze, czy ona tutaj nam trochę dam grubości. Zobaczcie, również tutaj mi to połączyła od środka, natomiast jakby ten ściek po prostu nie nadaje się do łączenia dwóch tkanin. Tutaj zaznaczam, że tylko dla jakby pokazania, że jest taka możliwość, że duże zgrubienia da rady ta maszyna przeszyć. No i cóż, moi drodzy, no to by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o overlocka, więc jeżeli macie taką maszynę, to bardzo fajnie będzie Wam się na niej na pewno wszywało, obrzucało tkaniny, które się strzępią. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, to czekam na Wasze komentarze. Wrzucajcie zdjęcia swoich maszyn. Chciałbym zobaczyć, na czym Wy pracujecie, co Was interesuje.
Czy interesują Was te stopki, o których wspominałem kilkakrotnie? No i moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!